Zrobienie planu jest tak proste jak zrobienie ciasta drożdżowego. Wydaje się, że to proste. Wydaje się, że wszystko robisz dobrze. A na koniec dnia wychodzi Ci zakalec, czyli nie to, czego oczekiwałaś. Za to dobrze zrobiony plan zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu, a przede wszystkim rozczarowania. W tym filmie pokażę Ci 6 elementów dobrego planu, jak zacząć, co musi w nim być i w jakiej kolejności. No to zaczynajmy. Plan jest jak most pomiędzy Twoim dziś i Twoim jutro. Żeby przedostać się z jednego brzegu rzeki na drugi, to znaczy, żeby Twój plan się powiódł i cel został osiągnięty, przygotuj i postaw 4 filary, na których ten most zbudujesz. Nigdy jeszcze nie budowałaś mostu, prawda? To pierwszym filarem będzie rozeznanie. Zbierz informacje, dowiedz się, jak to się robi, z czego to się robi, gdzie to się robi, czym to się robi i ile czasu na to potrzebujesz. Czyli przygotuj się tak jak do zrobienia tego ciasta drożdżowego. Jakie składniki, co do tego Ci potrzebne, miejsce, kuchenka nie, ale piekarnik, blat czy stół, miska, jedna, druga, łyżka do mieszania, cokolwiek jeszcze. Ile czasu Ci na to potrzeba? Pierwszy filar postawiony, teraz pora na filar drugi. Sprawdź, co z tego, co jest Ci potrzebne, już masz, a czego jeszcze nie masz. Czy masz składniki, czy masz przybory, czy masz miejsce i czy masz czas. Ile masz tego czasu? Kiedy masz ten czas? Skoro drugi filar już zbudowany, budujemy trzeci. Zgromadź wszystko, co jest Ci potrzebne. Wszystko. Czyli piekarnik, a jak nie piekarnik, to protisz. Naczynia, brytwanna, wszystkie składniki samego ciasta, no i znajdź czas. Bo jak zaczniesz wyrabiać ciasto, a mąki nie ma, no to ciasta nie będzie. A jak już nawet masz ciasto gotowe, wszystkie składniki wyrobione, a nie masz brytwanny, to też ciasta nie będzie. Rozumiesz, o co chodzi? 3 filary już stoją, 3 już mamy. Teraz pora na czwarty. Czwarty filar to ustal daty, terminy, datę rozpoczęcia, ale też datę zakończenia. Bo przecież nie chcesz w nieskończoność tego ciasta pieścić, prawda? Więc kiedy zaczniesz, kiedy skończysz, plus zostaw sobie zapas. Dodaj zapas czasu, bo robisz to po raz pierwszy, więc ten czas, ten okres, w którym będziesz to robić, jest tak naprawdę szacowaniem, nie pewnikiem. Brawo! Przygotowałaś 4 filary pod most. Jak filary są, to co dalej? Trzeba położyć nawierzchnię, aby po niej móc przejść na drugi brzeg. Kładzenie nawierzchni mostu to w naszym przypadku będzie sam proces produkcji ciasta drożdżowego. Od przygotowania do wyjęcia z pieca. Czyli zrób listę czynności i koniecznie ją uporządkuj. Co musi być przed czym? No przecież nie rozpocznie pieczenia przed włożeniem brytwanny do piekarnika. 4 filary stoją, pora na 4. część planu, czyli lista czynności. Już w samej kuchni co robimy? Krok pierwszy, trzeba przygotować, zrobić zaczyn na ciasto. Więc wymieszamy wszystkie składniki, odstawimy, żeby wyrosły i czekamy. W tym czasie krok drugi, ciasto wyrabiamy, mieszamy składniki, łączymy i znowu odstawiamy, żeby wyrosło. Nareszcie wyrosło, to krok trzeci. Łączymy zaczyn z ciastem, wymieszamy i znowu odstawiamy do wyrośnięcia, znowu czekamy. Nareszcie wyrosło, to krok czwarty. Przekładamy wyrośnięte ciasto do brytwanny, czyli formy do pieczenia i odstawiamy do wyrośnięcia. Znowu czekamy. Nareszcie wyrosło, więc krok 5. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy. Czyli znowu czekamy, aż się upiecze, wyrośnie i się upiecze. No i nareszcie krok 6. Upiekło się, trzeba je wyjąć z piekarnika. Ale tu uwaga, jak to zrobić, żeby nie zniszczyć całego efektu naszej pracy, żeby przy tym wyjmowaniu ono nie opadło. Gratulacje, mamy to, udało się. Nareszcie upragniona część 6. Ciesz się rezultatem, czyli konsumpcja. To znaczy najpierw musi wystygnąć, a potem ciesz się, delektuj się, smakuj. Z herbatą, z kawą, z mlekiem, z dżemem, z miodem, z czymkolwiek chcesz.
A teraz zasubskrybuj mój kanał, naciśnij tu, o tu i ustaw dzwoneczek i nastaw ucho na następne wideo. Do zobaczenia!